Witam w pierwszym odcinku PHP Solution. Dzisiaj zademonstruję Wam, jak pobrać dane z innej strony. Wykorzystamy do tego celu bibliotekę Simple HTML DOM Parser, która umożliwia pobieranie określonych elementów ze strony, nawet nie znając wyrażeń regularnych, które bywają problematyczne. Zrobimy to na przykładzie mojego kanału na YouTube, skąd pobierzemy takie informacje jak nazwa kanału, opis, ilość subskrypcji, datę dołączenia czy obrazek. Zajrzymy teraz do dokumentacji. Funkcją file get.html pobieramy kod podanej strony, a następnie wyszukujemy elementy używając selektorów jak w jQuery, o których zaraz powiem co nieco. A więc zaczniemy od zadekorowania zmiennej i pobrania do niej zawartości mojego kanału. Teraz zanim przejdziemy dalej, opowiem Wam w skrócie o selektorach. Jeśli chcemy wybrać element po klasie, jest to kropka i nazwa klasy, ID jest to kratka i nazwa ID, tag HTML jest to po prostu tag bez niczego. Możemy łączyć selektory, na przykład nazwa klasy i attribute name i będzie to kropka, nazwa klasy, otwieramy nawias kwadratowy, cudzysłów, wartość, cudzysłów i nawias. Także jak widzimy, można łączyć te selektory w różnych sposób. Może to być inna wartość typu alt czy title. A teraz sprawdźmy, czy wszystko póki co działa poprawnie. Wypiszemy zawarte zmiany HTML. Jak widzimy, strona mojego kanału została pobrana poprawnie, więc zabierzmy się za wybranie konkretnych danych. Klikamy prawym na nazwę kanału. Zbadaj element. I jak widzimy, nazwa mojego kanału zawarta jest w atrybucie title. Więc musimy sobie pobrać, skopiować nazwę klasy. Wypiszemy HTML, find i tutaj wpisujemy ten selektor, czyli kropka, nazwa klasy. Po przecinku jeszcze dodajemy 0, że to jest pierwszy element na stronie, bo innego w sumie nie ma. I chcemy z atrybutu title. Odświeżymy stronę. Jak widzimy, poprawnie wypisało nam nazwę mojego kanału, więc przejdziemy teraz do opisu. Klikamy prawym, zbadaj element. W tym wypadku mamy klasę about description i jeszcze do tego tag p. Także teraz będzie trzeba zrobić łączenie. Stworzymy sobie tablicę info, w której będziemy trzymali wszystkie pobrane wartości. Skopiujemy, zmienimy nazwę na opis i kopiujemy nazwę klasy. Jest to about description oraz tag p, czyli spacja p. W tym wypadku chcemy tekst, czyli inny tekst. Wypiszemy sobie zawartość tablicy, dodamy znacznik pre dla przejrzystości i odświeżamy. Jak widzimy, informacje zostały pobrane poprawnie, nie mamy żadnych krzaczków czy brak jakiejś informacji, póki co wszystko działa jak należy. Teraz przejdziemy do pobrania subskrypcji. Jak widzimy, mamy klasę about stat i znacznik b, czyli podobnie jak w sytuacji opisu, z tym, że tam mieliśmy znacznik p. About stat, tak, zgadza się, jest to znacznik b. Tutaj nic nie zmieniamy, zapisujemy i odświeżamy. Liczba subskrypcji została także pobrana poprawnie. Przejdziemy teraz do daty dołączenia. Jest to klasa about stat bez żadnych dodatkowych znaczników. Więc zmieniamy nazwę data. Jest to joint date. I tak samo tekst. Odświeżamy. Jak widzimy, mamy tutaj, wkradły nam się niepotrzebne spacje. Także usuniemy je za pomocą funkcji trim, która usuwa z początku i z końca stringu białe znaki. Jak widzimy, wszystko teraz wygląda ładnie, więc przejdziemy do obrazka. Obrazek
Link do obrazka jest zawarty w atrybucie src, więc będzie trzeba z niego skorzystać. Deklarujemy nową zmienną. Kopiujemy klasę obrazka i tutaj zmieniamy na atrybut src. Odświeżamy. Kolejna informacja została pobrana poprawnie. Sprawdzimy teraz, czy to nie jest jakiś inny obrazek. To jest ten sam. 100 na 100. Także wszystko się zgadza. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę.